Często można spotkać się z opinią, że bomba atomowa powstała dzięki równaniu E=mc². Jest to pewne nieporozumienie i chcę to wyjaśnić. Zacznijmy od tego, jak działa bomba atomowa i w jaki sposób generuje się energia. Idea jest prosta. Mamy na przykład jądro uranu-235. To są 92 protony i 143 neutrony. Jądro utrzymywane jest w całości dzięki sile jądrowej. Mamy też odpychanie elektryczne pomiędzy protonami, ale siła jądrowa wygrywa. Jądro uranu-235 ma taką szczególną właściwość, że jeśli połączy się z dodatkowym neutronem, to może rozpaść się na dwa mniejsze jądra atomowe. Nazywamy to rozszczepieniem jądra. W procesie tym emituje się promieniowanie elektromagnetyczne oraz uwalniają się 2 lub 3 neutrony. Promieniowanie i neutrony unoszą energię, ale to jest tylko ułamek energii, która zaraz zostanie uwolniona. Powstałe jądra, nazywane fragmentami, obdarzone są sporymi ładunkami elektrycznymi i są bardzo blisko siebie. Dlatego mocno odpychają się siłą elektryczną. Łatwo można oszacować elektryczną energię potencjalną takiego układu i omawiam to w opisie. Teraz zaczyna się generowanie energii bomby atomowej. Dwa jądra gwałtownie oddalają się od siebie, nabierając znacznej energii kinetycznej. Następnie energia ta poprzez zderzenia jąder z ośrodkiem zamienia się na energię termiczną. Dominujący wkład do energii bomby atomowej pochodzi właśnie z odpychania elektrycznego jąder powstałych w procesie rozszczepienia. Uwolnione neutrony łączą się z kolejnymi jądrami uranu-235. Jądra te ulegają rozszczepieniu i nowe neutrony łączą się z kolejnymi jądrami uranu itd. W odpowiednich warunkach możemy otrzymać reakcję łańcuchową. W bardzo krótkim czasie bardzo dużo jąder uranu ulega rozszczepieniu, powstaje ogromna temperatura i mamy wybuch. Proszę zauważyć, że do tej pory nigdzie nie powołałem się na wzór E=mc². Wzór ten nie jest potrzebny do wytłumaczenia, jak działa bomba atomowa i nie jest potrzebny do jej budowy. A więc co bomba atomowa ma wspólnego z wzorem E=mc²? Wzór ten jest uniwersalną relacją pomiędzy masą ciała i jego całkowitą energią spoczynku. Z każdym ciałem o niezerowej masie związana jest energia spoczynkowa. Odsyłam do wcześniejszego filmu, w którym to dokładniej wyjaśniam. Wzór ten pozwala wyliczyć, ile energii uwalnia się w jakimś procesie. To może być dowolny proces, np. rozszczepienie jądra czy spalanie węgla w piecu. Wystarczy zmierzyć, ile masy ubyło w danym procesie i mnożąc tę wartość przez prędkość światła do kwadratu otrzymujemy wartość uwolnionej energii. Na przykład, jeśli jakieś ciało samo z siebie rozpada się na dwa poruszające się fragmenty, to suma mas fragmentów musi być mniejsza niż masa początkowego ciała. Utracona masa objawia się jako energia kinetyczna fragmentów. Tę energię można wyliczyć, znając masę fragmentów i masę początkowego ciała. Inny przykład. Spalanie węgla to jest łączenie się atomów węgla z atomami tlenu, co daje np. cząsteczki dwutlenku węgla. Masa cząsteczki dwutlenku węgla jest mniejsza niż suma mas atomów tlenu i węgla. Utracona masa objawia się jako uwolniona energia. Podsumowując, wzór E=mc² nie tłumaczy, dlaczego atomy węgla łączą się z atomami tlenu i węgiel się pali, ale pozwala wyliczyć, ile energii się uwalnia w procesie spalania. Tak samo wzór ten nie tłumaczy, dlaczego jądro uranu-235 ulega rozszczepieniu po połączeniu z neutronem, ale pozwala wyliczyć wartość uwolnionej energii w tym procesie. Dziękuję za uwagę.